Dzień dobry, Dzień dobry. nazywam się Aleksander Charecki i dzisiaj znowu audycja na temat zdrowia i my jestem w Rosji i u nas teraz pierwsze gości z Polski. Przyjechali niezależnie od tych problemów, które mówić, straszyć. Jedna rzecz mnie podobała się i powiem, dlaczego oni tu. Przyjechali ze zdrowiem. Jak wy przyjechali? Witam serdecznie. No, przyjechaliśmy pociągiem, autobusem i samolotami, a na koniec taksówką. Droga była daleka, ale wszystko bardzo sprawnie zostało, że tak powiem, logistyka zrobiona. Czyli autobusem, pociągiem do Gdańska, w Gdańsku autobusem do Kaliningradu, z Kaliningradu samolotem do... I tutaj są różne wersje. Do Sankt-Petersburga albo do Moskwy Albo można. do Moskwy można, a potem z samolotem do Ciemieni. Ciemieni. A stamtąd już odbiera taksówka, którą pan Charecki przygotowuje, przyjeżdża pod taksówkę i zawozi państwa bezpośrednio do ośrodka. No. I to faktycznie ja naprawdę był zdziwiony. To pani Danuta ma szczęście, można powiedzieć, że załatwiła wizę w ciągu 3 dni tylko i powiem na 3 miesiące. Ja to był ogólnie zaskoczony. Wszystko mówi, że tam na miesiąc ciężko dostać. Ona spokojnie przez firmę turystyczną zamówiła na 3 miesiące wizę. Może тут jeździć po Rosji, oglądać wszystko, co chciała. Także jest to możliwe. I chciałbym podać pani Danuta namiary może jakiekolwiek do tej firmy, przez którą ich tu wiele, ja tak myślę, ale to sprawdzone już. No. Znaczy, od momentu wojny firm ubyło, bo wcześniej było więcej ich. Są 2 firmy, jedna w Warszawie, druga w Gdańsku. I ja z koleżanką robiłyśmy w Gdańsku. Polecamy pana, który ma doświadczenie już 20 lat, 22 lata pracuje i robi to profesjonalnie, szybko i nie muszą państwo na przykład jechać do konsulatu do Gdańska, czy do Warszawy. Po prostu za pośrednictwem tego pana wysyłacie dokumenty i pan wam wszystko odsyła poczteksem. Jeszcze można wejść na stronę rosjawizy.pl. Rosjawizy.pl. Proszę państwa, sprawdziłyśmy z koleżanką bardzo profesjonalnie, w szybkim tempie załatwia wizę. Znaczy, nie to super, to nie ma o czym mówić. No. I jest możliwość ekspresową za większą opłatą, ale jak komuś zależy, to ekspresem. W ciągu jednego dnia, proszę państwa, Tak. tak naprawdę do Rosji można załatwić wizę w ciągu jednego dnia. Płaci się to 100%, ale czasami no, są takie okoliczności, że trzeba mieć wizę i nawet w ciągu jednego dnia można załatwić. Konsulat w Krakowie został zamknięty, także myślę, że No, został się tylko w Gdańsku, można został powiedzieć, tylko w i Gdańsku i w w Warszawie. Warszawie. W Warszawie więcej tam ciężarówki robić wizy dla kierowców, a w Gdańsku więcej dla osób prywatnych, które jeździą turystycznie. No to Tak. i super. I ja liczył, wcześniej mówił, że można jechać przez Brześć do Mińska i samolotem od Mińska tam do Ciemieni, do Екатеринбургу, ale sprawdzili, że no, teraz kolejka, почти нечего стоять na granicy z Białorusią, nie ma sensu. Po drugie, na tyle tanie wyszła droga, ja naprawdę w szoku. Ile tam? 16 tysięcy? 17 na Białkowie. 17 tysięcy rosyjskich rублей na 2 osoby. To faktycznie no 200 euro, można tak powiedzieć. 200 euro, po 100 euro na jedną osobę. Od Kaliningrada do Ciemieni, to 3000 kilometrów faktycznie. To szokujące. No. Na 2 osoby. Ceny są, proszę państwa, naprawdę zadziwiające. Mieszkając w Polsce, w ogóle na tym zachodzie naszym, to jesteśmy przyzwyczajeni do dużo większych cen. Tutaj byliśmy pod wrażeniem.
Więc jeżeli chodzi o finanse, to naprawdę warto, że tak powiem, przyjechać tutaj do pana Haleckiego. No, teraz my po stolówki. Powiedz, ile stolówka kosztuje obiad? Normalny obiad. Zaczęliśmy z obiadu właśnie. Patrzyliśmy właśnie z obiadu. 10, słuchajcie, euro kosztuje obiad dla 3 osób. 4. No, I tak, na. zupa, drugie danie pełne, mięsko, ziemniaczki, surówka i Kompocik. pyszny kompocik. Słuchajcie, kompocik z naturalnych owoców, z jabłek, z gruszek, z moreli, ze śliwek. Przepyszny obiad. Na 3 osoby, czyli $3, proszę Państwa, Na kosztuje. jedno Na jedną osobę kosztuje domowy obiad. Naprawdę jesteśmy pod wrażeniem. Smacznie codziennie jeździmy na pyszne obiadki. Jeszcze rozwiń tą sprawę, żeby mieć te ruble przy sobie. No, co jeszcze? No, ty masz co? Kto będzie jechał, to w Kaliningradzie można załatwić w prawie do $50 trzeba będzie od taksówкой. Намаляются таксówkarzy od Nie po co? od autobusa do lotniska. А можна то załatwić знову за $2 в праве, и żeby tylko byli ruble rosyjskie. Tam 166 rubli, 165. 165 rubli tylko kosztuje autobus od autobusa, który wy przyjedziecie, do aeroportu, do lotniska. Trzeba tylko brać z sobą chociażby jakiekolwiek 1000 rubli z sobą, żeby u was było gdzieś na jakiś soczek, gdzieś tam wypić wody i na autobusy. Nie, Także to można spokojnie. czy nie? Bo tutaj jeszcze trzeba dodać, że tak, bo do Gdańska to już Państwo dojeżdżają obojętnie jakim swoim pojazdem, ale z Gdańska autobusy do Kaliningradu są 4 autobusy dziennie. Ja byłam pod wrażeniem, bo wydawało mi się, że jak będzie 1, 2 to góra. 4 autobusy, czy Gdańsk-Kaliningrad mają Państwo i na dworcu w Gdańsku, jak się przyjeżdża pociągiem, jest bardzo prosto. Przechodzi się dosłownie 50-100 metrów z dworca PKP na PKS. Ich stanowisko 11 jest stanowisko do Kaliningradu. Tam Państwo znajdą, bo to jest malutki dworzec bez problemu. I teraz tak, przyjeżdżając do Kaliningradu, 4,5 godziny trwa podróż, czyli jakby o 6 myśmy wyjechały o 6, to 4,5 godziny, więc planowo około godziny 10:30. To zależy też, jak Państwo na granicę trafią. Ale nie ma tam, naprawdę nie ma dużych kolejek. Stałyśmy 2 godziny, ale tylko dlatego, że była akurat zmiana po prostu tych urzędników. I po przyjeździe i tu jest ważna informacja, po przyjeździe do Kaliningradu przyjeżdżają Państwo na dworzec autobusowy, który też jest połączony prawdopodobnie z PKP. Niemniej to jest bardzo proste, ponieważ jest tam stanowiska, gdzie autobusy przyjeżdżają i wtedy mając pieniądze kupują Państwo w normalnej kasie, tak jak dworce autobusowe, podobnie jak u nas w Polsce, kupują Państwo bilet na lotnisko za 165 rubli i tam jest ich naprawdę dużo. Myśmy czekały jakieś 15 minut, 20 minut, niedługo. I jadą Państwo na lotnisko za 165 rubli, to jest naprawdę znaczy mało w porównaniu z taksówką. A będą podchodzić do Państwa taksówkarze i proponowali, że zawiozą Państwa taksówkę. I to jest 40 minut. I to jest 40 minut jazdy, tak, to jest około 40 kilometrów. Tośmy ten czas na ten. Tak. No, Także я był zdziwiony, że tak szybko załatwili wizу, pierwsze. Tak. Po drugie, że tak taniej wyszła droga. Poszukiwali bilety przez Turcję, poszukiwali bilety przez Gruzję. Оказалось wielokrotnie więcej trzeba płacić, a przez Kaliningrad okazało najtaniej i najszybciej. No, Tak. super. Autobus z Gdańska do Kaliningradu kosztuje 170 zł. Można wsiąść w Elblągu, bo autobus przejeżdża przez Elbląg i do Elblągu już się na granicę jedzie. Granica to jest Grzechotka, prawda? Mhm. Chcieliśmy zrobić zdjęcia, ale nie pasowali zdjęcia. Są 2 rano, nie? 6:09 i potem te 2 Po południu. No, 2 są do południa i 2 są sobie- po południu. To zależy jak tam samoloty. Nie ma problemu. No, To chyba także. tutaj No i paru słów można powiedzieć o tych
morderstwie, które my tutaj robimy, bijem. Ledwo co chodzimy. Od razu żeśmy spadły pod ten, pod hardcore. Od razu. Pod No, powiem wam, Oświadczone jesteśmy. Naprawdę, ziemniaki. powiem wam naprawdę, że na następny dzień dziewczyny zbierались z powrotu. No, chciałyśmy wraz. No, chcieli już uciekać, myśleli, że to będzie codziennie ich tak mordować, ale to na ich korzyść zdrowie, na następny dzień. Jeśli możemy coś poradzić, to dobrze, bo to był nawet twój pomysł, nie? Że przyjeżdżamy, idziemy spać, bo to Norwenga, 30 godzin było za nami. No tak. A Dana mówi, nie, bo jak się roześpimy, to wstaniemy jeszcze bardziej zmęczone, choć idziemy się poddamy tym wszystkim torturom. No i tak żeśmy zaczęły. I to był bardzo dobry pomysł. No, od razu przyjechali i za pół godziny już byli na zawierach. Po 30 godzinach podróżowania, proszę Państwa, pociągiem, autobusem, samolotem, taksówkami i tak dalej, przyjechałyśmy, muszę sobie wyobrazić, zmęczone i od razu poszli na procedury i dzięki Bogu, Panie, po prostu było to najlepsze co można było zrobić. Byliśmy wypoczęte wieczorem, a na drugi dzień wstałyśmy, w ogóle nie czując podróży. Byliśmy... Czekaj, bo sobie próbuję przypomnieć, co było najpierw. Czyli najpierw było jacuzzi, tak? No sauna, Najpierw sauna 3 razy, potem lodówka zamykała, Tak, skorzystałaś, ja nie. Potem teraz już dzisiaj, tak? już 3 razy No. była. 3 razy? 3 razy byłem w zamrażarce. Katastrofa. No, dobrze. I co potem było? Rózgi Owijanie, potem rózgi były, owijanie różnymi. to było od razu? Tak. Nie, Ale wtedy nie było owijanie. Było owijanie. Owijanie było balsamem takim naprawdę bardzo dobrym balsamem, potem były No i kamienie. masaż kamieniami. To jest po prostu taki hardcore, że to po prostu... Dzisiaj mam to. Вы не видите, jak kobieta mówi tak strasznie, jak ja... Ale jak ja mam Masaż śniadanie, i pokażę, bo ja mam śniadanie wielkości piłki baseballowej. Ale żyjesz? Żyję. I lepiej? Coraz lepiej. I lepiej? Coraz lepiej, bo jest zadowolona. Codziennie lepiej, nie? No. No. Z każdym masażem, z każdą chwilą. No codziennie No. mamy sobie. No bo trzeba powiedzieć, że Danusia złapała w tych klimatycznych naszych przewoźników katar i to ci się nasiliło i wczoraj już dostała gorączki. No i nasz pan profesor mówi, dawaj tu złaź z łóżka, nie ma leżenia. Dostała nalewkę z gorczycy, spirytus, gorczyca i pieprz. Wyobrażacie to sobie? Nie gorczyca, tylko Chili. Nie, chili. Pieprz. Chili, pieprz. To strasznie. No to na zewnątrz i do I środka. nasmarowana została i po prostu dzisiaj Całe ciało natarte do środka, kwiczała, ale dzisiaj kwitnie. ale dzisiaj jestem No, naprawdę. No od razu za pół godziny już nie było temperatury. No, tak, temperatura kwitnie. wysoka, żeby się to pozyć więcej. No ja myślę, że takiego u was nie było jeszcze, żeby to za pół godziny nic No. prawie wiele nie robił. Nie. No, Znaczy nie mam takiego. przykładów. No i jest tu też solarium, korzystamy z solarium, czyli witaminkę D, oprócz tego, że słońce jest niesamowite. A dzisiaj opalali się, po każdej saunie widział, że chodzili Tak. opalali się na słońcu. Akurat w prawie tydzień u nas już temperatura 30 stopni trzymaється cały czas. I słońce cały czas. I co, niebo niebieskie, czy nie? I dobrze, że takie temperatury, bo komary uciekają, bo tutaj trzeba powiedzieć, że są Ale znikli komary. No, Przy takiej temperaturze My- narkomani. Oni przyjechali, było mnóstwo komarów. Tak. Naprawdę. A teraz słońce świeci, to i w prawie ich już nie ma. Możliwe, już i nie będzie. W zeszłym roku tak samo było. Na wiośnie, po wiosnu było tak troszeczkę ich było, dużo było. A później kilka słońca, to już zniknęli koniec. No i co, bardzo tanie to wszystko, bardzo dobrze. No jedyny problem, zachęcają do turbusów, jedyne tylko, że nie ma tu wiele odwiedzić, okrem komarów. Z tego powodu proponuję ten, kto jedzie albo do nas, albo z powrotem, odwiedzić Moskwę, na przykład Sankt-Petersburg. Teraz oni też, kobiety, z powrotem będą jechać, zatrzymają się albo w Moskwie, albo marzec Sankt-Petersburg zobaczyć. Jest wiele do odwiedzenia. A za zdrowiem przyjeżdżajcie tu. No, także tu jest wiele. I wiele jeszcze jest pracy. No na ile? Na lat 10 тут jest, nie?
Bo minimum. Obiekt jest olbrzymi, ma bardzo duży potencjał. Już jest część budynków już jest bardzo, bardzo daleko, że tak powiem, wyremontowane. Już. Często 5%. Ale dużo pracy tutaj jeszcze jest. No niemniej to o to chodzi. Także proszę Państwa, szlak został przetarty z Polski. Jesteśmy pionierami. I nie Przybyliśmy. stawiać się na zwiedzanie, że pojedziemy, bo tutaj naprawdę głęboki las i tylko ośrodek rehabilitacyjny, nic więcej. To znaczy tak, No, to park narodowy, to niezwykle terytoria, to bardzo dobre, obok wszędzie sosny, naturalna przyroda, powietrze, super, no naprawdę. To, co każdy człowiek marzy, woda, fajna. mineralne. Mineralna woda cieknie z wszystkich kranów, даже z ubikacji. Wow. Даже чистая вода. Wszędzie czysta woda, a coś innego to jest gdzieś tam. A u nas odwrotnie. Mineralna woda cieknie wszędzie, a w jednym tylko kranie cieknie w budynku czysta woda. Czyściutka, naturalna woda czysta. В jednym, żeby tylko napić. A тут możesz kąpаться w wannie, możesz umyć, почистить zęby wodą mineralną. No, pranie też, proszę Państwa, w mineralnej wodzie. Mineralne. I słuchaj, i dużo soli, co ciekawe. A nie Tak. zostaje na ubraniu nic soli. Wy zauważyli? No. No, teraz tak myślę. To ciekawa rzecz. No. Tuż dużo mineralna, a faktycznie prawie, może даже te składniki, które jest, może даже pomagają do prania. Kto wie, no. Bo Czyli zmiękczają pranie? może być. Może No. być, może No. być. Bo ja też zauważył, to 2 lata mieszkаю i używаю do prania cały czas to mineralną wodę i cud. A jak smakuje? Powiedzcie, jak smakuje woda. Słuchajcie, woda jest bardzo smaczna, Ja się taka porównaj lekko do Nicety. słona. Trudno ją porównać. Chciałyśmy do Zubra porównać, ale to nie jest to, bo Zuber bardziej jest zapachowy. Jest delikatna, lekko słona, bardzo smaczna woda jest. Także No, na smak niesamowito przyjemny. Możesz pić ile chcesz i to nie ma problemu z tym. Tak. Wiele wód mineralnych, których wypił i już nieprzyjemne. Możesz spokojnie pić ile chcesz. Tak, woda jest bardzo dobra. No, Także proszę Państwa, ruszamy na Syberię. no także Szlak jest Syberię- przetarty. Jak Państwo potrzebują jakichś informacji, to proszę tutaj do Pana Aleksandra. Jeżeli kto chce Poda do mnie. kupić bilety takie tanie, to proszę zwracаться do mnie. Ja już będę to załatwiał, bo jeden problem jeszcze dodatkowy. Nie można z Polski pokupić kartami kredytowymi bilety do Rosji, bo karty kredytowe w Rosji nie pracują. Tak, są zablokowane. Zablokowane. System Także nie pracuje. trzeba załatwiać troszeczkę inaczej ten Trzeba mieć ze sobą Super. gotówkę, proszę Państwa, po prostu. No i тут też karty kredytowe nie pracują, to też trzeba jechać z gotówką, bo inaczej na dzień dzisiejszy nie ma żadnych szansów. No. Mhm. To jest też tak, nie za bardzo. A pan Aleksander jest bardzo, bardzo uczynny. Jak się ma jakieś tam problemy, pytania, to dzwonić, odbiera telefon, mówi, podpowiada, jak ruszyć dalej z tymi biletami. Bo to jak ktoś pierwszy raz jedzie, to ma dużo wątpliwości, dużo niepewności. A tutaj już są szlaki przetarte i myśmy na własnej skórze sprawdziły. Dana mówi, szef dzwonił wieczorem, pytał się o coś, albo jutro ma za 4 godziny zadzwonić, albo jutro ma zadzwonić, szef będzie dzwonił spokojnie. Także spokojnie. Także tutaj polecamy, wszystko fajnie. I proszę Państwa, podróż jest bardzo interesująca. Rosjanie podróżują tymi samolotami, słuchajcie, jak my, autobusami. Po prostu połączenia w Sojuzie są tak, słuchajcie, liczne, że byliśmy mile zaskoczeni. Dużo jest dzieci, ludzi takich, że tak powiem, młodych, podróżujących, uśmiechniętych. Jesteśmy pod wrażeniem. Jak tutaj życzliwie spotkałyśmy w Petersburgu człowieka jednego, z którym miałyśmy interesującą rozmowę. Bardzo życzliwie podchodzą do nas, znają polskie filmy, Annę German nawet znają. Także mamy wspólne tematy i taka duża życzliwość w stosunku do nas, taką miałyśmy. Kto chce zdrowie, to
zapraszamy. Ale też mówią, że jest taka bieda. W sklepach jest wszystko, proszę Państwa. Ja wczoraj byłam w sklepie, tak, słuchajcie, w Sztilu. Taki wybór był, że mój mąż, słuchajcie, jako majster komuś, to by po prostu dostał tutaj zawrotu głowy. A drogi, mówią, że nie ma dróg. Naprawdę, proszę Państwa, tu już Syberia, Ural, a drogi w bardzo dobrym stanie. Tu pan Aleksander mówił, że no tam trochę remonty, będzie dłużej. Drogi w bardzo dobrym stanie. Naprawdę jestem zaskoczona, że wszystko inaczej tutaj wygląda, jak Państwo słyszycie w mediach, jak wszyscy mówią. Zupełnie na odwrót wszystko jest. Także z naszej strony chyba tyle, prawda? No. No to wszystko najlepsze, zdrówka życzę. I kto chce, Dajcie teraz jeszcze jest duże promocje, żeby później nie gryźć sobie paluszki za to, że nie przyjechali wcześniej w czas promocji. No to zapraszamy teraz. Jeszcze raz dzień dobry, nazywam się Aleksander Charecki i teraz chciałbym Was zaprosić do Rosji. Bardzo fajna atmosfera, czyściutkie niebo, jak widzicie. Nie ma żadnych samolotów, nie ma nic, никто не rzuca nam тут na głowę. Jest z tyłu, widzicie, my budujemy domek na drzewie. I to takie malutkie, 40 metrów kwadratowych, będzie z pokojem, z łazienką, z sauną i bardzo fajnie wyposażony. No i to na cały rok można będzie тут przybywać. I w zimie, i w lecie. Także zapraszamy, do każdego można przystosować warunki uzdrowienia, można uzdrowić każdą dolegliwość. My zajmujemy się bezpośrednio chorobami w całości nieuleczalnymi, ale ja liczę, że to wyjątkowo powinno być, a najwięcej trzeba dbać o sobie i uzdrawiać organizm, kiedy jeszcze nic nie ma. Profilaktyka najważniejsza rzecz w życiu. Oczyszczanie organizmu, uruchomienie funkcji, które człowiek ma, ale może coś pracuje nie tak jak trzeba. Nie trzeba czekać, kiedy wszystko wybuchnie. Trzeba przyjechać, naprawić zdrowie i żyć jeszcze długo i szczęśliwie. Zapraszamy. Medycyna regeneracyjna. Najważniejsze wiadomości w XXI wieku. Akademia Medycyny Regeneracyjnej na podstawie wieloletnich doświadczeń opracowała i wdrożyła metodę kompleksowego leczenia, odmładzania i uruchomienia rezerwowych zdolności organizmu do regenerowania narządów nawet dla osób, które potrzebują przeszczepu organów, operacji czy długotrwałego leczenia. Twórcą tej wyjątkowej, opatentowanej metody Aleksander Charecki od lat w Akademii skutecznie pomaga ludziom cierpiącym na przewlekłe schorzenia, często uznawane za nieuleczalne. Ta autorska metoda oddziałuje kompleksowo na cały organizm człowieka, a nie tylko na jego uszkodzone obszary. W wyniku zastosowania tej terapii następuje całościowe oczyszczanie organizmu, wzmocnienie układu odpornościowego, a co najważniejsze, wymiana uszkodzonych, starych oraz nowotworowych komórek, tkanek i narządów na nowe i zdrowe. Metoda umożliwia eliminację przyczyn chorób, pozwala uruchomić mechanizmy regeneracji organizmu u pacjentów z różnymi schorzeniami. W wyniku terapii aktywowane są endogenne komórki macierzyste zdolne do naprawy wszelkich uszkodzeń w organizmie człowieka. To szczególnie ważne dla osób starszych i schorowanych. Metody stosowane w Akademii Medycyny Regeneracyjnej okazały się wyjątkowo skuteczne u osób cierpiących na nowotwory w każdym stadium, choroby układu nerwowego, wszelkiego rodzaju zaniki mięśni i inne przewlekłe schorzenia, a nawet w regeneracji organów zakwalifikowanych do przeszczepu. Akademia Medycyny Regeneracyjnej powstała w 2010 roku. Metoda regeneracji organizmu jest praktykowana w Akademii i doskonalana od 13 lat, co wpływa na jej wysoką skuteczność. Z pomocą Akademii Medycyny Regeneracyjnej osoba jest w stanie reaktywować ustawione przez naturę rezerwowe możliwości regeneracyjne organizmu oraz przywrócić utracone funkcje, zdrowie i młodość. Według twórcy metody Aleksandra Chareckiego to działa jak eliksir zdrowia, młodości i długowieczności, a przecież tego ludzie szukają od tysięcy lat.
W samej Japonii żyje ponad 90 000 ludzi w wieku powyżej 100 lat, którzy wykorzystują naturalny proces regeneracji organizmu. Specjaliści Akademii Medycyny Regeneracyjnej korzystają z wypracowanej przez Akademię wiedzy, jak zarządzać naturalną regeneracją komórek, narządów i organizmu jako całości. To dzięki tej wiedzy większość narządów naszego ciała można skutecznie zregenerować i przywrócić im ich naturalne, prawidłowe funkcjonowanie. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe i nieuleczalne, choroby nowotworowe, a nawet te, które oczekują w kolejce na przeszczep organów, warto, aby podjęły próbę zregenerowania swojego organizmu, odbudowania uszkodzonych narządów i tkanek, zainicjowania procesów samouzdrowienia, a tym samym powrotu do zdrowia i radości życia. Czym jest regeneracja? To słowo pochodzi od łacińskiego regeneratio, co oznacza odrodzenie. To odbudowa utraconych lub uszkodzonych narządów i tkanek przez organizm, a także odbudowa całego organizmu z jego części. Termin regeneracja został zaproponowany w 1712 roku przez francuskiego naukowca Reaumura. Metoda opracowana przez Akademię Medycyny Regeneracyjnej dotyczy zarówno regeneracji fizjologicznej, która w naturalny sposób odtwarza komórki, tkanki i narządy utracone w procesie życiowej aktywności, oraz regeneracji naprawczej, która obejmuje odbudowę tkanek, narządów i innych struktur po ich urazowym uszkodzeniu. Metoda regeneracji organizmu opracowana w Akademii Medycyny Regeneracyjnej została opisana w 4 książkach praktycznego zbioru naukowego autorstwa Aleksandra Chareckiego: Praktyczne kompendium odmładzania i całkowitego uzdrowienia z chorób i raka. Patent eurazjatycki nr 040408 Aleksander Charecki. Metoda kompleksowego leczenia, odmładzania i przywracania rezerwowych zdolności ciała ludzkiego. Akademia Medycyny Regeneracyjnej stosuje tylko bezpieczne, naturalne techniki i środki, korzysta z wiedzy stosowanej przez lekarzy od tysięcy lat, doskonalonej w Akademii od wielu lat. Zdrowie jest najważniejszą wartością i naszym bogactwem. Doceńcie jego znaczenie i zadbajcie o siebie już teraz. W sprawach regeneracji narządów u osób potrzebujących przeszczepu narządów, leczenia pacjentów z chorobami nieuleczalnymi i genetycznymi, odmładzania osób starszych oraz współpracy można kontaktować się mailowo harecki@harecki.com.